Analiza Piotra Ostapowicza. Prognoza BTC oraz szybka analiza BTC, XRP oraz Dogecoin. Zaczynamy! Bitcoin przekracza 93 tysiące, a według analizy Piotra Ostapowicza to może być początek nowego trendu wzrostowego. Kluczowe jest utrzymanie ceny powyżej 92 tysięcy USD, co technicznie stanowi silny sygnał dla rynku. Piotr Ostapowicz podkreśla, że dane on-chain pokazują spadek aktywności sprzedażowej, zarówno wśród inwestorów krótko, jak i długoterminowych, co sugeruje ich wiarę w dalsze wzrosty. Ogromny napływ 900 milionów USD do ETF na Bitcoina w jeden dzień to, jak mówi, wyraźny sygnał rosnącego zainteresowania instytucji. Wzmożona aktywność na giełdach, szczególnie zleceń natychmiastowych, może wskazywać na FOMO wśród mniejszych inwestorów. Dodatkowo masowa likwidacja krótkich pozycji napędza wzrosty, tworząc samonapędzający się mechanizm. Piotr Ostapowicz zwraca uwagę, że polityka również gra na korzyść krypto. Donald Trump zapowiedział rozmowy z Chinami w sprawie ceł, co poprawia globalny sentyment inwestycyjny. Zmniejszenie napięć handlowych między USA a Chinami korzystnie wpływa na aktywa ryzykowne, w tym Bitcoina. Nominacja Atkinsa na szefa SEC to, jak analizuje Ostapowicz, kolejny pozytyw. Jego prokryptowalutowe podejście przyspieszy regulacje, w tym akceptację ETF na altcoiny i legalizację stakowania Etheru w USA. Globalna płynność finansowa rośnie, a wskaźnik M2 i bilans banków centralnych, jak zauważa Ostapowicz, silnie korelują z ceną BTC. Korelacja sięgną ponad 80%. Osłabienie dolara tradycyjnie wspiera kryptowaluty, co potwierdzają wcześniejsze cykle hossy. Firmy takie jak MicroStrategy kontynuują agresywną akumulację BTC, a inne instytucje, jak szwajcarski bank centralny czy fundusz 21 Capital, idą w ich ślady. 21 Capital, wspierany przez Howarda Lutnicka, planuje zainwestować 3 miliardy USD w BTC, co, według Ostapowicza, pokazuje rosnące zaangażowanie dużego kapitału. Z kolei rekordowa kapitalizacja stablecoinów Tether zbliża się do 146 miliardów USD. To, jak mówi Ostapowicz, suchy proch gotowy do wykorzystania przy wzrostach. Wysoka płynność stablecoinów sugeruje, że inwestorzy czekają na optymalny moment do wejścia na rynek, giełdy ewoluują. Coinbase stara się o licencję bankową, co, zdaniem Ostapowicza, może zintegrować krypto z tradycyjnymi finansami. Bitcoin coraz częściej postrzegany jest jako aktywo długoterminowe, a nie tylko spekulacyjny instrument. Jednak Ostapowicz ostrzega przed nadmiernym optymizmem. Rynek nie powinien być traktowany jak kasyno, zwłaszcza w kontekście memów. Wzrosty wspierają też technologiczne innowacje, takie jak rozwój Layer 2 dla Bitcoina i skalowanie ETH, rosnąca adopcja przez instytucje i państwa, np. Salwador utrwala pozycję BTC jako cyfrowego złota. W Europie i Azji przybywa projektów łączących krypto z systemem bankowym, co zmniejsza stygmatyzację. Wzmożone wykupy BTC z giełd przez wielkie fundusze ograniczają podaż, co jak analizuje Ostapowicz, może napędzać ceny. Historyczne dane pokazują, że po okresach konsolidacji Bitcoin zwykle wchodzi w fazę gwałtownych wzrostów. Coraz więcej analityków wskazuje, że obecny cykl może być najsilniejszy w historii. Dzięki instytucjonalnemu popytowi, rosnąca inflacja w niektórych krajach skłania inwestorów do szukania zabezpieczenia w zdecentralizowanych aktywach. Rozwój rynku NFT i BeFi, mimo spadków, wciąż przyciąga kapitał, który pośrednio wspiera BTC. Regulacje w USA i Unii stopniowo porządkują rynek, co jak mówi Ostapowicz, zmniejsza niepewność i zachęca do inwestycji. Wykresy wskaźników takich jak RSI i MAC nie wykazują jeszcze przewartościowania, co pozostawia przestrzeń dla wzrostów. Wpływ halvingu z poprzedniego roku wciąż jest odczuwalny. Ograniczenie emisji BTC stopniowo zmniejsza podaż. W mediach społecznościowych rośnie dyskusja o Bitcoinie, co według Ostapowicza zwykle poprzedza kolejne fazy hossy. Wiele altcoinów wciąż jest daleko od szczytów, co sugeruje, że mogą nadganiać BTC w późniejszej fazie cyklu. Eksperci, w tym Ostapowicz, podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie ceny powyżej 90 tysięcy USD przez kilka tygodni, aby potwierdzić trend. W przypadku korekty wsparciem może być poziom 85 tysięcy USD, gdzie skupują się większe podmioty. Wzrost wolumenów handlowych na głównych giełdach potwierdza autentyczność obecnego trendu. Coraz więcej firm dodaje BTC do swoich rezerw, wzorując się na Tesli i MicroStrategy. W krajach takich jak Nigeria czy Turcja Bitcoin staje się alternatywą dla niestabilnych walut lokalnych. Rozwój technologii privacy, np. CoinJoin, zwiększa prywatność transakcji, jak zauważa Ostapowicz, przyciąga nowych użytkowników. Podsumowując, Ostapowicz wskazuje, że choć ryzyko korekty zawsze istnieje, to makroekonomiczne i techniczne czynniki są wyjątkowo korzystne. Decydujące będzie, czy instytucje utrzymają zainteresowanie. Eksperci Coinbase wskazują, że wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wpłynęła na kryptozimę, ale poprawę nastrojów można oczekiwać w lipcu i wrześniu. Bitcoin i wskaźnik Coin50 spadły poniżej 200-dniowej średniej, co sygnalizuje trend spadkowy. Zmiana trendu nastąpiła pod koniec marca, a w lutym widoczne było poszerzenie zakresu aktywów. Presja makro wynika z zaostrzającej polityki fiskalnej Stanów Zjednoczonych i taryf.
Kapitalizacja rynku krypto bez Bitcoina spadła o 41% od grudnia. Inwestycje wysokiego ryzyka są o 50 do 60% poniżej szczytów z lat 2021-2022. Bitcoin stracił tylko 20%, wykazując większą odporność niż altcoiny. Obecna sytuacja przypomina wcześniejsze cykle korekt, gdzie Bitcoin pełnił rolę bezpiecznej przystani. Zalecana jest strategia defensywna do końca czerwca. Lipiec i wrzesień to okres potencjalnego odbicia. W trzecim kwartale ceny mogą pójść w górę dzięki poprawie warunków makro. Kluczowe będą decyzje Fedu i ewentualne cięcia stóp. Altcoiny mogą odrobić straty z opóźnieniem. Instytucjonalny kapitał może wrócić po konsolidacji. Ważne są wskaźniki techniczne jak RSI oraz MAC. Stabilizacja na rynku akcji może pomóc krypto, a regulacje np. ETF na ETH mogą być katalizatorem wzrostów. Płynność może wskazywać na hossę. Sezon letni bywa słaby, ale jesień często przynosi odbicia. Powrót inwestorów detalicznych może dać impuls do wzrostów. Bitcoin prawdopodobnie poprowadzi odbicie, a alti dołączą później. Na koniec analiza BTC, XRP oraz Dogecoina. Zapraszam! Bitcoin aktualnie utrzymuje się powyżej $90,000 próbując przełamać kluczowy opór w okolicach $95,200. Jeśli uda się przekroczyć ten poziom, następnym celem może być psychologiczna bariera $100,000. Jednak nastroje na rynku nieco osłabły, indeks chciwości i strachu spadł z 72 do 60 punktów w ciągu zaledwie 2 dni, co sugeruje, że inwestorzy stają się bardziej ostrożni. Mimo to cena Bitcoina pozostaje stabilna w zakresie od $91,800 do $94,500. Analitycy zastanawiają się, czy obecna sytuacja to zapowiedź większej korekty, czy tylko chwilowy odpoczynek przed kolejnym wzrostem. Kluczowe będzie, czy Bitcoin utrzyma wsparcie w okolicach $90,000. Jeśli tak, kolejnym celem może być próba przebicia $100,000. W przeciwnym razie możliwy jest spadek w stronę $85,000 do $88,000. XRP zyskuje na znaczeniu dzięki decyzji CME Group, które od 19 maja wprowadzi kontrakty terminowe na tę kryptowalutę. Będą dostępne w 2 wariantach. Mikrokontrakty obejmujące 2500 jednostek XRP oraz większe kontrakty na 50,000 XRP. Obecnie XRP notowany jest na poziomie około $2,20, ale nowe instrumenty pochodne mogą zwiększyć płynność i przyciągnąć większy kapitał instytucjonalny. To ważny krok w rozwoju rynku, który może wpłynąć na długoterminową wycenę XRP. Dogecoin, który przez wiele miesięcy pozostawał w trendzie spadkowym, ostatnio odbił się powyżej 18 centów, dając nadzieję na powrót hossy. Niektórzy analitycy, jak Javon Marks, prognozują nawet wzrost do $1,25 w 2025 roku. W czwartek cena Doge wzrosła o 1,32%, osiągając 18 centów i 9 setnych, podczas gdy Bitcoin i XRP lekko straciły. Jeśli historyczne schematy się powtórzą, Doge może najpierw zbliżyć się do 65 centów i 33 setnych, a następnie przy silnym popycie nawet do $1,25. Kluczowe będzie utrzymanie wsparcia powyżej 18 centów. A teraz podsumowanie. Bitcoin walczy o przełamanie oporu w okolicach $95,200, ale osłabienie nastrojów może oznaczać korektę. XRP zyskuje na instytucjonalnym wsparciu dzięki nowym kontraktom futures, co może wpłynąć na jego wycenę. Dogecoin ma szansę na powrót hossy, jeśli utrzyma się powyżej 18 centów. Rynek pozostaje dynamiczny, a nadchodzące tygodnie mogą przynieść kluczowe ruchy cenowe. Tak na koniec to obserwujemy kluczowe poziomy, analizujemy oraz oglądamy newsy ze świata krypto, ponieważ to wszystko daje nam obraz tego, jak rynek może wyglądać w przyszłości.